Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 33. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar kontynuujemy budowę elementów walczaka. W odcinku przykleimy komin, pomalujemy kołpaki i przykleimy je wraz z ich kołnierzami do dzwonów walczaka. Przygotujemy i przykleimy elementy mocowania rur i pokrywy piasecznic wraz z uchwytami. Wykonamy i przykleimy osłonę zaworów bezpieczeństwa oraz pokrywy otworów wyczystkowych stojaka kotła i walczaka. Zapraszam na film. Dzisiejszą budowę zaczynamy od przyklejenia kołnierza komina, czyli elementu numer 78C. Przygotowany wcześniej element musimy dopasować do kotła, więc na miękkiej powierzchni lekko rolujemy element, aby nadać mu odpowiednie zagięcie. Po sprawdzeniu nakładamy klej i przyklejamy element na kocioł. Możemy sobie pomóc kominem, który odpowiednio wycentruje nam kołnierz na dymnicy. Kolejny element to kołnierz numer 79E. Również rolujemy i przyklejamy w oznaczonym miejscu na walczaku. Następny kołnierz kołpaka parowego to numer 80E. Rolujemy i przyklejamy. Kolejny kołnierz numer 81E należy do kołpaka piasecznicy. Przyklejamy go tak samo jak poprzednie. Na koniec zostały nam dwa kołnierze drugiego kołpaku parowego i drugiej piasecznicy. Pomalujemy teraz wszystkie kołpaki na czarno farbą Vallejo Model Color 70-950 czarny. Na razie malujemy tylko górę kołpaków, którą szpachlowaliśmy w poprzednim odcinku. Po wyschnięciu farby przystępujemy do przyklejenia kołpaków i ich kołnierzy oraz komina do walczaka. Zaczynamy od komina. Smarujemy klejem wewnętrzną krawędź na dymnicy i wklejamy komin.
Przyklejmy teraz kołpaki do walczaka. Zaczynamy od pierwszego kołpaka z przepustnicą. Przymierzamy, smarujemy klejem i przyklejamy element do walczaka. W taki sam sposób przyklejamy pozostałe kołpaki parowe i z piasecznicami. Zabieramy się teraz za sklejanie elementów piasecznic. Zaczynamy od elementów numer 81F i 81G. Najpierw podklejamy je odpowiednim kartonem. Kolejny element to numer 81H. Wycinamy elementy. Kolejny element to numer 81I. Również podklejamy go odpowiednim kartonem. Następnie wycinamy elementy. Następne elementy to numer 81G. Bierzemy się za ich wycinanie. Kolejne elementy do wycięcia to elementy numer 81F. Sklejamy teraz szkielet poszycia piasecznic z elementów numer 81F i 81G. Sklejamy 4 takie konstrukcje. Elementy smarujemy klejem i sklejamy ze sobą. Zajmiemy się teraz poszyciem piasecznic numer 81H. W oznaczonym miejscu bigujemy elementy. Rolujemy teraz elementy w miejscach ich zagięć, tak aby uzyskać odpowiedni kształt. Następnie sklejamy elementy.
Przyklejamy 4 takie same elementy. Przyklejamy teraz konstrukcję do kołpaków piasecznic. Smarujemy klejem i przyklejamy w oznaczonych miejscach na kołpak i kołnierz piasecznicy. Przyklejamy tak samo w obu piasecznicach, z obu ich stron. Następnie przyklejamy do nich poszycie numer 81H. Smarujemy klejem i przyklejamy poszycia do kołpaków. Zabieramy się za element numer 81i. W oznaczonych miejscach ulubionym sposobem wykonujemy otwory. Następnie elementy malujemy na kolor czarny farbą Vallejo Model Color 7950 czarny. Po wyschnięciu farby przyklejamy je w oznaczonych miejscach na poszyciu piasecznic. Wykonamy teraz pokrywy piasecznic numer 81J wraz z ich uchwytami. Najpierw wycinamy elementy. W oznaczonych miejscach wykonujemy półmilimetrowe otwory pod uchwyty. Pokrywy musimy lekko wyoblić, tak aby dobrze pasowały do kołpaków. Umożliwi nam to prawidłowe przyklejenie pokryw. Z półmilimetrowego drutu wykonujemy uchwyty. Wykonujemy je według wzoru na rysunku. Następnie przyklejamy uchwyty do pokryw. Uchwyty wkładamy do otworów i klejem cyjanoakrylowym sklejamy ze sobą elementy od dołu pokryw.
Po wyschnięciu kleju przyklejamy pokrywy do piasecznic. Należy pamiętać, aby uchwyty były przyklejone w stronę komina. Wykonamy teraz osłonę zaworów bezpieczeństwa z elementów numer 82, 82A, 82B i 82C. Zaczynamy od elementu numer 82B. Skalpelem wykonujemy otwory. Tak samo wykonujemy w elemencie numer 82A. W razie potrzeby mini szlifierką dopracowujemy otwory w elementach. Następnie wycinamy elementy osłony zaworów. Element numer 82 można wyoblić w miejscach zagięć, tak aby łatwiej było go okleić wokół elementu numer 82A. Element numer 82A oklejamy poszyciem numer 82. Oklejanie zaczynamy od środka dłuższego boku. Smarujemy klejem i fragmentami sklejamy ze sobą elementy. Kołnierz numer 82C przyklejamy na stojak parowozu w oznaczonym miejscu. Przykleimy teraz element numer 82B do elementu numer 82A. Tak wykonaną osłonę przyklejamy do kołnierza numer 82C.
Przygotujemy teraz elementy numer 83, czyli pokrywy otworów wyczystkowych. Elementy podklejamy odpowiednią tekturą i wycinamy. Na każdą osłonę przyklejamy po jednej imitacji śruby. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym odcinku m.in. przyklejmy pokrywy do stojaka i walczaka oraz zaczniemy budowę sprężarki. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.